Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. W dzisiejszym odcinku rozwikłamy jedną z tajemnic wszechświata, mianowicie jak interpretować własną morfologię. Oczywiście w niewielkim zakresie. Ten temat poruszałem już, jeśli ktoś jest ciekawy, w tym odcinku, gdzie pokazywałem, jak potencjalnie z morfologii można odczytać zbyt dużą ilość stresu, kiedy jesteśmy zbyt zestresowani i właśnie jak to może wpłynąć na morfologię. Oczywiście, jak zawsze w połączeniu z symptomami i dodatkowymi badaniami, które można zrobić, żeby taką diagnozę potwierdzić. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie coś niezmiernie ważnego dla całego mnóstwa osób, mianowicie jak odczytać potencjalne niedobory żywieniowe z morfologii, bo da się to najczęściej dosyć łatwo odczytać. I jeśli chodzi o te niedobory żywieniowe, to chodzi przede wszystkim tutaj oczywiście nam o anemię. Tak? Wiemy z badań, że to, co tworzy krew, przynajmniej ta większościowa ilość składników odżywczych, to jest żelazo, to jest witamina B9 i witamina B12. W morfologii możemy sobie zauważyć bardzo często potencjalne niedobory tych składników odżywczych. Wiem, oczywiście są lekarze od tego, natomiast wydaje mi się, że odczytywanie morfologii, jako że jest to badanie absolutnie podstawowe, które większość z nas będzie robiła dziesiątki razy do końca życia, to jest umiejętność, którą warto nabyć samemu, bo dosłownie rzut oka na parę wartości, które zaraz nauczymy się interpretować, powie nam, z czym mamy potencjalnie do czynienia i co możemy z tym oczywiście dalej zrobić, jak możemy dalej potwierdzić taką diagnozę. Zaczniemy od dwóch wartości i te dwie wartości to hemoglobina i hematokryt. Do przypomnienia, hemoglobina to jest taka cząsteczka białka, która znajduje się w erytrocytach, a więc czerwonych krwinkach, która jest odpowiedzialna za transport tlenu. Innymi słowy, jeśli ta wartość jest na odpowiednim poziomie, to tlen jest w stanie być transportowany. Na odpowiednim poziomie nasze tkanki będą dotlenione, jeśli nie, no to gorzej będzie z tym transportem tlenu. Jeden z wielu powodów, dla którego osoby z anemią czują się zmęczone. Hematokryt z kolei to jest ogólny udział, objętość czerwonych krwinek, czyli tych erytrocytów w objętości krwi. Jeśli chodzi o te dwie wartości, to w momencie, w którym będzie występować anemia z dowolnego powodu, czyli to może być właśnie anemia z powodu niedoboru żelaza albo anemia megaloblastyczna, czyli z powodu niedoboru witaminy B9 i B12, te wartości mogą być obniżone. Co to znaczy? Przede wszystkim, jeśli oczywiście i hemoglobina, i hematokryt wyjdą poza ten dolny zakres normatywny, ewidentnie mamy już do czynienia z anemią. I nawet same anemie są klasyfikowane na 4 rodzaje. I oczywiście, żeby klasyfikować to, trzeba znać normę. Oczywiście, żeby było jasne, nie trzeba tego absolutnie zapamiętywać. Kiedy dostajemy ten świstek papieru, wyniki morfologii, to zakresy normatywne są podane. Tym samym nie trzeba absolutnie tego uczyć się na pamięć, można po prostu zerknąć. Ogólnie przyjmując, ten zakres normatywny dla mężczyzn będzie wynosił mniej więcej od 13 do 18 gramów na decylitr. U kobiet będzie wynosił mniej więcej od 12 do 16 gramów na decylitr. Jeszcze raz, jeśli zerkniesz na swoją morfologię i polecam wyjąć właśnie jakąś swoją morfologię, którą gdzieś tam pewnie masz schowaną z przeszłych badań i właśnie próbować sobie zinterpretować to z tym, co mówi. Więc takie są zakresy. One oczywiście będą znowu trochę odmienne dla kobiet w ciąży. Mniej więcej się szacuje wtedy jest 11 do 14 gramów na decylitr. Inne będą dla dzieci. Mogą się różnić w zależności od wieku dziecka też. Natomiast my się skupiamy, ustalmy sobie na ten moment ogólnie po prostu na mężczyznach i kobietach, nie na kobietach w ciąży. Wyróżniam 4 rodzaje anemii. Pierwsza anemia to jest lekka anemia, czyli generalnie jeśli wyjedziemy poza ten dolny próg zakresu normatywnego, czyli jeszcze raz u mężczyzn to jest 13, u kobiet to jest 12 i zjedziemy mniej więcej do 12 u panów i 11 u kobiet, to mamy do czynienia z tak zwaną anemią lekką. Jeśli zjedziemy dalej do zakresu 8,5 do 12 gramów na decylitr u mężczyzn i 8,5 do 11 gramów na decylitr kobiet, mamy do czynienia z anemią średniego stopnia. Anemia ciężka będzie pojawiać się, kiedy te wartości będą wynosić od 6,5 do 8,5 grama na decylitr i u kobiet i u mężczyzn, natomiast anemia zagrażająca życiu będzie wynosiła, kiedy wartość będzie wynosiła poniżej 6,5 u obu płci. Oczywiście takie anemie najczęściej pojawiają się w wyniku różnego rodzaju krwotoków, najczęściej spowodowanych jakimiś obrażeniami. Patrząc na te parametry, to jeszcze raz nie możemy wysnuć wniosku bezpośrednio, czy mamy do czynienia z anemią na tle niedoboru żelaza, czy anemią na tle niedoboru witaminy B9 i B12, czy jeszcze raz tą anemią, jak to się ładnie nazywa, megaloblastyczną. Dla nas znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli szczególnie hemoglobina i hematokryt zjadą poniżej tej dolnej granicy, to już jest źle. To wtedy trzeba będzie robić już konkretne badania, które podam dalej, żeby po prostu zidentyfikować, co dokładnie jest kłopotem, ale też jeszcze raz będzie można to potencjalnie odczytać z dalszych odczytów czy wartości w morfologii. Tutaj chwila przerwy, zanim przejdziemy do kolejnych wartości,
części, bo nie chciałbym, żebyś poczuł się zbyt komfortowo, że na zasadzie to jest takie łatwe. Potencjalnie różnego rodzaju zmiennych, które mogą wpływać na wartości choćby hemoglobiny, jest naprawdę dużo. I opiszemy sobie parę z nich, żebyś potencjalnie mógł odnieść to do swojego życia, ale też jednocześnie, żebyś miał świadomość, że będziemy mieć do czynienia z wieloma niuansami w tym przypadku. Hemoglobina może być podwyższona, kiedy jesteśmy odwodnieni, więc to jest jedna zmienna, która może na to wpływać. I czemu o tym mówię? Bo jeśli przykładowo okaże się tak, że pójdziemy na to badanie właśnie leciutko odwodnieni albo mocno odwodnieni, to hemoglobina może być wyższa niż wyszłaby zwyczajnie, nawet może być w zakresie normatywnym, mimo że właśnie mamy potencjalnie już symptomy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, hemoglobina jest ogólnie podwyższona w przypadku hipoksji. I hipoksja to jest po prostu stan obniżonego dostępu do tlenu w organizmie i on może wynikać z różnego rodzaju mechanizmów. Pierwsza grupa mechanizmów to jest, kiedy rzeczywiście dostęp do tlenu jest ograniczony. Kiedy on występuje? Kiedy jesteśmy palaczami przykładowo. Kiedy jesteśmy palaczami, hemoglobina wychodzi bardzo często podwyższona. To jest jedna rzecz. Drugi przykład, kiedy jesteśmy na wyższych wysokościach, tak? Czyli często oczywiście się podaje, że to jest gdzieś tam minimum 2000 metrów nad poziomem morza, kiedy ilość tlenu jest mniejsza i wtedy hemoglobina się automatycznie zwiększa. I jest to logiczne, jest to mechanizm adaptacyjny, jeśli sobie pomyślimy, bo jeśli tego tlenu jest mniej, to my chcemy mieć więcej hemoglobiny, żeby ona transportowała więcej tlenu automatycznie. Więc jest to mechanizm jak najbardziej adaptacyjny, natomiast znowu będzie miało wpływ na po prostu odczyt hemoglobiny. Mamy mnóstwo innych rzeczy. Choroby serca są w stanie podbić hemoglobinę. Czemu? W przypadku różnego rodzaju uszkodzenia tkanek, czy potencjalnego uszkodzenia tkanek dochodzi do zmniejszenia ilości tlenu w tych tkankach. I ta zmniejszona ilość tlenu, właśnie hipoksja, również będzie wpływać na poziom hemoglobiny. Więc na przykład sam podwyższony poziom hemoglobiny może świadczyć o chorobach serca. Może świadczyć o różnego rodzaju nowotworach, takich jak szczególnie choroby nerek, czy nowotwory nerek. Czemu? Nerki będą produkować hormon, który się nazywa erytropoetyna. Ten hormon będzie odpowiedzialny za wysyłanie sygnału do szpiku kostnego, żeby produkować więcej krwinek czerwonych. Więc nowotwór nerek jest w stanie znacząco podbić hemoglobinę. Dodatkowo, jeśli chodzi szczególnie o panów, stosowanie różnego rodzaju androgenów egzogennie, czyli dostarczanie ich z zewnątrz w postaci choćby testosteronu, czy różnego rodzaju też wielu innych środków dopingujących, mówiąc ogólnie, będzie w stanie również podbić mocno hemoglobinę. Czemu? Ponieważ ogólnie choćby testosteron egzogennie będzie wpływać właśnie na produkcję erytropoetyny w nerkach. Innymi słowy, hemoglobina jest ważnym wskaźnikiem, jeśli chodzi o odczytywanie potencjalnie anemii, natomiast nawet jeśli anemia występuje, paradoksalnie inne czynniki, które sobie opisywaliśmy, są w stanie podbić poziom hemoglobiny, również poziom erytrocytu, bo kiedy mówiliśmy o samej erytropoetynie, mówiliśmy, że no właśnie ona podbija produkcję erytrocytu. Te dwie zmienne, hemoglobina i hematokryt, one są w stanie być manipulowane przez inne czynniki, także jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który wykazuje właśnie między innymi wiele symptomów anemii, a nie widać tego tak bezpośrednio w morfologii, albo przynajmniej widać częściowo, to no właśnie może znaczyć, że dodatkowo mamy inne kłopoty, czyli ten tak zwany syndrom nachodzenia, kiedy po prostu jedna choroba czy jeden problem medyczny zazębia się z drugim. Często ciężko jest je to bez dokładniejszej diagnostyki rozgraniczyć i oddzielić od siebie, aby określić, że to jest ten kłopot z tym i tym. Zanim przejdziemy do kolejnych wartości, czy jak one będą wyglądać, musimy najpierw oczywiście te wartości wyjaśnić. Interesują nas takie trzy, złota trójca, jeśli chodzi właśnie to wróżenie czy diagnostykę dotyczącą tego, czy mamy do czynienia z anemią z powodu niedoboru żelaza, czy witaminy B9 i B12. Będą wartości MCV, MCH i MCHC. MCV będzie oznaczało średnią objętość krwinki czerwonej, czyli średnią objętość erytrocytu. MCH będzie oznaczało średnią masę hemoglobiny w krwince czerwonej i MCHC będzie oznaczało średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. Jeśli mamy do czynienia z anemią z powodu niedoboru żelaza, wszystkie te wartości, albo przynajmniej niektóre z nich, wyjdą poniżej dolnego zakresu normatywnego. Czyli można powiedzieć, często mamy strzałeczki, jeśli chodzi o tą automatyczną interpretację morfologii. Jeśli widzimy tą strzałeczkę w dół przy wartościach jeszcze raz MCV, MCH i MCHC, to już mamy mocne wskazanie, że mamy do czynienia z anemią z powodu niedoboru żelaza. Kolejna rzecz, na którą należy patrzeć potencjalnie, to MPV, czyli to jest średnia objętość płytki krwi. I MPV bardzo często będzie podwyższone wtedy. Może być czasami w normie, ale częściej niż rzadziej będzie podwyższone w tym przypadku. Teraz sobie też wytłumaczymy dlaczego, co to oznacza. I ostatnia wartość, która będzie nas potencjalnie interesować, to jest RDW i to jest wskaźnik anizocytozy, jak to się ładnie nazywa.
to pokazuje jaka jest dystrybucja, jaka jest rozpiętość objętości czerwonych krwinek. Jeśli ten wskaźnik jest podwyższony, to znaczy ewidentnie coś jest nie tak, jeśli chodzi o tą objętość czerwonych krwinek. Ona nie jest tak unormowana, jak być powinna. Więc RDW też może być podwyższone. Natomiast jeśli chodzi, tak jak ja najczęściej szybko to odczytuję, jeśli chcę szybko zobaczyć, czy coś jest nie tak, jeszcze raz przede wszystkim patrzę na MCV akurat, czyli ta średnia objętość krwinki czerwonej. Ona znajduje się w każdej morfologii. Jeśli ona jest obniżona, to już mam potencjalnie wskazanie. Tutaj może być potencjalnie anemia z powodu niedoboru żelaza. Oczywiście mogę patrzeć na te inne wskaźniki, o których mówiłem. Mogę również patrzeć właśnie na hemoglobinę, mogę patrzeć na hematokryt, żeby zobaczyć, czy jest źle, czy nie. I tutaj jest bardzo ważna wiadomość dla Ciebie jako pacjenta, czy specjalisty, czy też po prostu osoby, która chciałaby się nauczyć interpretować dobrze te wartości, żeby pomóc sobie i bliskim. Jest to, że bardzo często podczas tych szybkich wizyt lekarskich, tak jak często powtarzam, no niestety jest dużo pacjentów na jednego lekarza i często tak bywa, że nie ma czasu na dokładną interpretację i przyjrzenie się tym badaniom. Będzie tak, że jeśli lekarz zauważy, że hemoglobina jest w normie i hematokryt jest w normie, to reszta jest olewana, nawet jeśli są te odchylenia, jeśli chodzi o te wartości MCV, RDW i tym podobne, to generalnie jest to ignorowane, tak? No bo liczy się ta hemoglobina, hematokryt, tak jak mówiliśmy. Jeśli to one są obniżone, to już ewidentnie jest anemia. Natomiast jeśli chodzi o ludzkie ciało, przecież my nie jesteśmy numerkami i poza jakby klinicznymi symptomami, klinicznymi objawami niedoborów różnego rodzaju odżywczych mamy tak zwane niedobory subkliniczne. W niedoborach subklinicznych, i oczywiście będziemy mówić o niedoborze żelaza, witaminy B9 i B12, może być tak, że te wartości jeszcze, o których mówiłem, jeszcze szczególnie te poważne hemoglobina, hematokryt, one mogą być w normie, natomiast może być tak, że MCV właśnie już wychodzi dołem, MCHC wychodzi dołem, MCH wychodzi dołem i my już czujemy symptomy. Czyli może być tak, że no właśnie, kurde, ja czuję się zmęczony i tak dalej, nastrój jest nie taki, dopiero sobie omawialiśmy, że anemia z powodu niedoboru żelaza, niedobory żelaza są jedną z przyczyn depresji, czy jedną ze składowych, powiedzmy, depresji, jeśli ktoś ma obniżony poziom żelaza. Więc jeśli pacjent doświadcza symptomów i nawet nie ma nawet tej teoretycznie lekkiej anemii, bo hemoglobina i hematokryt jest w normie, ale MCV, MCHC, MCH wychodzi już dołem, uwaga, to może być już początek anemii, natomiast właśnie objawy są subkliniczne. Czyli jeszcze wartości się zgadzają, natomiast my już mamy symptomy. Może być tak, że te wartości wychodzą dołem, a hemoglobina, jak się przyjrzymy, mimo że jest w normie, to jest bardzo blisko, tak samo hematokryt, bardzo blisko dolnej granicy zakresu normatywnego, co najczęściej jest ignorowane, bo jeśli mamy mało czasu, dobrze wiemy, jak to będzie działać, tak? Po prostu zerkniemy sobie, aha, dobra, jest w normie, nic nie jest oflagowane, czy nie ma strzałeczki góra, dół, czy czerwonego, jedziemy dalej. A trzeba się przyjrzeć, bo może być tak, że ta hemoglobina trzyma się po prostu zębami przepaści i już jest bardzo blisko wyjścia tym dołem zakresu normatywnego. Jeśli kiedyś tak było, że odczuwałeś na przykład potencjalnie te symptomy, wydawało się anemii i teoretycznie wychodziło mniej więcej ok z morfologii, to już wiesz potencjalnie czemu. Jakby te symptomy, te różnice w niektórych wartościach mogą być subtelne, ale mogą być już pierwszymi oznakami i ty już możesz odczuwać no właśnie symptomy anemii. I w drugą stronę, niektórzy mogą mieć już rzeczywiście choćby lekką anemię, hemoglobina jest obniżona, hematokryt jest obniżony i nie czułem specjalnie symptomów. Także, żeby było jasne, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy cyferkami gdzieś tam w badaniach i trzeba pamiętać, że różnie możemy odczuwać różne poziomy niedoborów. Ponieważ wyjaśniliśmy już sobie te wartości, co one oznaczają, to też będzie łatwiej wyjaśnić, jak można potencjalnie wykryć anemię megalobelastyczną, więc z powodu niedoboru B9 i B12. Patrzymy sobie znowu na tą naszą trójcę MCV, MCH i MCHC. I tak jak w przypadku anemii z niedoboru żelaza te wartości wychodzą dołem, tak w przypadku anemii megalobastycznej, czyli niedobór B9 albo B12, one będą wychodzić te wartości górą. Im wyższa ta wartość, tym większe niedobory B9 albo B12 i oczywiście to samo w przypadku żelaza. Im niżej po prostu zejdziemy z tymi wartościami, tym większa anemia z powodu niedoboru żelaza, co oczywiście w obu przypadkach znajdzie w końcu odzwierciedlenie, jeśli te wartości wystarczająco odeszły poza granicę zakresu normatywnego, to znajdziemy odzwierciedlenie tego w badaniu hemoglobiny i hematokrytu, czy wartościach hemoglobiny i hematokrytu. RDW będzie tutaj też najczęściej podwyższone, ponieważ jakby ta zmienność objętości czerwonych krwinek rzeczywiście jest większe zróżnicowanie. I dodatkowo znowu wracamy do tego MPV, czyli o objętość płytek krwi. O ile w przypadku mówiliśmy niedoboru żelaza, ona może być normalna albo lekko podwyższona, kiedy to szczególnie ta anemia jest niewielka, jest mocno podwyższone ta MPV, z kolei jeśli ta anemia z powodu niedoboru żelaza jest duża. Tak samo tutaj z miejsca w
przypadku niedoboru na przykład B9 MPV jest lekko podwyższone, w przypadku niedoboru B12 MPV może być mocno podwyższone. Natomiast tak czy siak, nawet jeśli MPV jest podwyższone i MCH, MCHC i i MCV również są podwyższone, nie jesteśmy w stanie odczytać, czy będzie to niedobór B9 i B12. No i teraz sobie przejdziemy właśnie, co dalej zrobić z tym. W filmiku dotyczącym błędów dotyczących interpretacji badań naukowych mówiłem, że idealnie chcemy mieć ciągłość wyników, tak? Wyniki jednostkowe nie zawsze da się interpretować. Oczywiście w tym przypadku jak najbardziej się da, ale jeśli zapisywałeś choćby w Excelu swoje wyniki morfologii z poprzednich miesięcy czy nawet lat, to oczywiście będziesz widzieć też trend, jeśli chodzi o wszystkie te wartości, które sobie omówiliśmy. To jest warte zapisywania, tak, i warte śledzenia. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie chcemy robić interpretacji morfologii tylko i wyłącznie w oderwaniu od wszystkiego. Niektóre osoby czasami proszą o analizę tylko i wyłącznie wyników, nie prowadzenie, i mówią, to są moje wyniki, interpretuj. No, jak ktokolwiek miałby to zinterpretować? Bo zobaczcie, o ile zmiennych wpływa choćby na hemoglobinę, tak? Więc to jest ważna informacja dla Ciebie. W dalszej części, jeśli chcemy już określić, czy z jaką anemią mamy do czynienia konkretnie, musimy zrobić wywiad medyczny, tak? Czyli zobaczyć po pierwsze, czy są symptomy, tak? Jeśli są symptomy anemii, no to i widzimy to w morfologii, to już jest fantastycznie. Ale też oczywiście wywiad medyczny będzie obejmować choćby dietę. Musimy wiedzieć to, co jest, styl życia. Jeśli ktoś mi pisze, że jest palaczem, no to ja z miejsca biorę poprawkę, tak, że ta hemoglobina będzie podwyższona potencjalnie u tej osoby. A im większą wartość podaję, czyli liczbę wypalanych papierosów dziennie, tym wiem, że ta hemoglobina może być naprawdę wysoka i potencjalnie właśnie wypaczać te obserwacje. Więc chcemy mieć pełen wywiad medyczny, chcemy znać symptomy i dopiero wtedy możemy sobie uszczegóławiać, z jaką anemią mamy do czynienia. Jeśli ktoś na przykład jest, pisze mi, na diecie keto, bardziej takie keto zwierzęce i odzwierzęce i je mnóstwo mięsa, szanse na to, że ma niedobory, na przykład wartości z morfologii będą wskazywać na anemię megaloblastyczną, czyli albo B9, albo B12, a ja wiem, że ta osoba je mnóstwo mięsa, no to nie będę przecież iść potencjalnie w stronę, to pewnie jest niedobry B12. Oczywiście też są sytuacje medyczne, kiedy mimo jedzenia większej ilości mięsa można mieć niski poziom tej witaminy B12, nie powinno się tego ignorować. Natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze logiczne wskazanie, to może raczej jest niedobór witaminy B9. Natomiast oczywiście, jeśli komuś nie chce się w to bawić, po prostu przeczytał sobie morfologię tak, jak to przedstawiłem i stwierdził, mamy potencjalnie anemię z powodu niedoboru żelaza, to idziemy zrobić badanie poziomu żelaza w krwi i badanie ferytyny. To są takie dwa najprostsze wskaźniki, które można zrobić i wtedy będziemy widzieć, czy ten zapas naszego żelaza, czyli poziom ferytyny w organizmie jest wystarczająco duży, czy może ferytyna jest bardzo nisko, nie mamy dużo żelaza na czarną godzinę, nazwijmy to. I też oczywiście, czy poziom żelaza w krwi jest na wystarczającym poziomie. I na odwrót, jeśli mamy wskazania potencjalnie z morfologii, że mamy do czynienia z niedoborami witaminy B9 albo B12, możemy pójść i zrobić badanie tych obu witamin z krwi, czyli badanie kwasu foliowego z krwi i witaminy B12. Jeśli ktoś ewentualnie miałby właśnie wątpliwości, że witamina B12 z krwi nie jest strasznie dokładna, można sobie robić badanie specjalistyczne, tylko ono już 100 parędziesiąt złotych kosztuje, badanie poziomu kwasu metylmalonowego i ono pokazuje, jaki jest poziom witaminy B12 już tak dokładnie. Taki byłby, można powiedzieć, ten nasz lejek diagnostyczny. Zaczynamy od morfologii, odczytujemy, czy mamy do czynienia z anemią z powodu niedoboru żelaza, czy może niedoboru B9 albo B12. Krok drugi, porównujemy to z wywiadem medycznym, porównujemy to z symptomami. Jeśli sam siebie interpretujesz, jest to potencjalnie plus, bo oczywiście, wiesz, możesz się mocno zastanowić, możesz dać sobie czas 15 minut, 30 minut, żeby wszystko przeanalizować i dopiero ostatnim krokiem będzie właśnie zrobienie tych dodatkowych badań z krwi, czyli poziom żelaza, ferytyny, B9 czy B12, ewentualnie kwasu metylmalonowego. Teoretycznie można ominąć wywiad medyczny, można ominąć objawy i przejść z miejsca do tych dodatkowych badań z krwi. Nie polecam tego, bo pominięcie tego etapu jakby oducza dyscypliny w myśleniu, tak? Proces diagnostyczny to mają być owszem badania, ale to też ma być korelacja tych wyników z objawami, wywiadem medycznym, bo trzeba też pamiętać, że dowolny wynik, badania z krwi, badania skał i tym podobnych, będzie podlegać no właśnie modulowaniu przez różne zmienne. Tak jak sobie mówiliśmy o hemoglobinie i to się tyczy dokładnie każdego pojedynczego badania. Nie ma praktycznie badań, które nie mogą być zniekształcone przez inne zmienne. Więc jeśli właśnie nauczymy się tak myśleć w sposób zdyscyplinowany, czyli używać też wywiadu medycznego, analizy objawów, to będzie dużo łatwiej, aby stwierdzić, że właśnie ten wynik,
rzeczywiście wynika z tego, co, nie wiem, my robimy, jakichś tam konkretnych kłopotów. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był ciekawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o wróżeniu, czasami żartobliwie mówię, czy o odczytywaniu morfologii, daj mi znać, co by Cię jeszcze potencjalnie interesowało. Jestem otwarty oczywiście na wszystkie obserwacje, komentarze, anegdotki medyczne. Jeśli ktoś takowe ma, zawsze jest chęcią czytam. Jeśli chodzi o moje ogłoszenia typowe, polecam serdecznie moje flagowe kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nabyć wiedzę z dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać takie informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Wszystko pod moją opieką merytoryczną. Oczywiście w programie są dodatkowe kursy jeszcze w gratisie. Kurs mnemotechniczny Mnemozyna, kurs Memomówca, czyli jak zapamiętywać prezentacje i przemówienia i odtwarzać je z pamięci w łatwy sposób. Kurs Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się z kolei języków od A do Z, dowolnego języka. System jest w pełni uniwersalny, można go zastosować tak samo do chińskiego, jak i choćby włoskiego. Kurs odbywa się również pod moją opieką merytoryczną oraz o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz potencjalnie leczyć różnego rodzaju inne upierdliwe schorzenia skóry głowy, jak m.in. właśnie uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu, jak zawsze, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu odcinka. Po rozwinięciu opisu również jest link do mojego newslettera. Tam można zapisać się, wprowadzając swój adres e-mail i tam z kolei będę wysyłać artykuły dotyczące nauki języków obcych, pamięci, produktywności i czasami analizy właśnie badań naukowych, jeśli ciekawią Cię te tematy. Tym razem badań nie ma, ponieważ wszystko, co mówię, to są takie absolutne klasyki znane od paru dziesięciu lat, jeśli chodzi o interpretację morfologii, więc nie ma tutaj jakichś ciekawych badań, nie będę odsyłać do tych pierwotnych sprzed paru dziesięciu lat. I ostatnie, jeśli ciekawią Cię wszystkie te informacje, które podałem w tym filmiku, albo część, one są dostępne w formie gotowych fiszek dla patronów. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można się zapisać po prostu na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę po prostu na wsparcie. W takim wymiarze nie ma problemu i można sobie ściągnąć właśnie wtedy gotowe fiszki zawierające wszystkie informacje z tego odcinka, ale też ostatnich już chyba 90 odcinków przeszłych, czyli można w łatwiej formie ściągnąć i zacząć powtarzać w programie o nazwie Anki, o którym mówiłem w innym odcinku. Dzięki serdecznie jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.